Są starzy piloci i są odważni piloci. Nie ma starych, odważnych pilotów. Scott Carpenter. Malcolm Scott Carpenter urodził się 1 maja 1925 roku w Boulder w stanie Colorado. Ojciec chemik z zawodu przy każdej możliwej okazji chwalił się pochodzeniem od pierwszych angielskich osadników, którzy podróżowali do Ameryki Północnej na statku Mayflower i założyli kolonię w Plymouth w stanie Massachusetts. Ile było w tym prawdy, ciężko powiedzieć. Wśród znajomych uważany był za lekkoducha. Jako doktor habilitowany Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku zajmował się nową wówczas dziedziną – badaniami nad syntetycznymi zapachami. Matka przez wszystkich nazywana Toi właśnie zaczynała zmagać się z początkami gruźlicy. Coraz bardziej opadając z sił, nie mogła należycie zajmować się synem. Pod wpływem sugestii, że górskie powietrze pomaga w walce z gruźlicą, matka i mały Scott, zwany Bud, wrócili z Nowego Jorku w rodzinne strony do Boulder. Ojciec jako główny żywiciel rodziny musiał zostać w mieście. Taka była decyzja obu małżonków. W sierpniu 1925 roku ojciec dowiedział się o zwolnieniu z pracy. Dla rodziny zaczął się trudny okres. Z dnia na dzień coraz bardziej zadłużali się u krewnych. Na szczęście na początku następnego roku seniorowi udało się znaleźć pracę w Givon Delawana Inc., największego producenta perfum w kraju. Życie w Nowym Jorku dostarczało jednak wielu pokus. Tak więc Carpenter senior zaczął flirtować z wieloma kobietami. Coraz rzadziej odpisywał na listy i przestał odwiedzać rodzinę w Colorado. W październiku 1929 roku poprosił żonę o rozwód. Toi ze względu na syna i swoją chorobę nie chciała się zgodzić. Miała także poparcie w swojej teściowej, tak więc temat przycichł, aż do pełnoletności Buda. W 1929 roku na Boże Narodzenie Bud otrzymał zabawkowy samolot. Prezent ten wiązał się z nowo wybudowanym lotniskiem koło Denver, które stało się powszechnym tematem rozmów mieszkańców. 5 miesięcy później chłopiec zadecydował, że zostanie pilotem i będzie wykonywał powietrzne akrobacje. W styczniu 1930 roku stan Toi się pogorszył i została umieszczona w sanatorium. Obowiązki rodzicielskie przejęli dziadkowie. Babcia była aktywistką republikanów i nienawidziła Roosevelta. Dziadek wręcz przeciwnie. Z ojcem widywał się sporadycznie, za to od czasu do czasu pisali do siebie listy. Przysyłał mu co jakiś czas prezenty, głównie książki. Gdy zaczął chodzić do szkoły University Hill Elementary School, pomagał dziadkowi w drukarni składać gazety. Dostawał za to 35 centów tygodniowo. Po powrocie z sanatorium matka zajęła się hodowlą kur i przepiórek, a jego odpowiedzialna praca polegała na obracaniu jaj pod lampami inkubatora, za co dostawał kolejne 25 centów. Będąc w 6 klasie, dostał na prezent wiatrówkę, co w sumie skończyło się dużą ilością zniszczonych latarni w okolicy i jedną zabitą kurą. Dziadek zmarł w przeddzień II wojny światowej, a babcia 1,5 roku później. Świat dla małego Buda się zmienił i nigdy nie wrócił już do stanu pierwotnego. Po śmierci dziadka jego smutek powoli rozwiewała jazda na nartach, do której strasznie się zapalił. Przy każdej możliwej okazji jeździł na narty w góry za miasto i zapewne spędziłby tak resztę życia, gdyby nie atak Japonii na Pearl Harbor. Scott był dopiero w 3. klasie liceum. Na wojnę był za mały, więc założył sobie album, w którym umieszczał wycinki z gazet o bohaterskich walkach amerykańskich pilotów, choć przed wojną chciał zajmować się narciarstwem olimpijskim. W szkole uprawiał gimnastykę i zapasy. Dobrze sobie radził w jeździe konnej i w strzelaniu z karabinu lub pistoletu. Jednak po ataku na Pearl Harbor w jego oczach piloci urośli do rangi bogów, a on chciał zostać jednym z nich.
4 czerwca 1942 roku zaczęła się bitwa o Midway, która zmieniła przebieg wojny. To właśnie ona zainspirowała Bada do pójścia do marynarki wojennej. W ostatnim roku nauki wziął udział w kursie lotniczym i kursie mechaniki radiowej, aby przygotować się do trudnych egzaminów wstępnych do marynarki wojennej. 12 lutego 1943 roku Bad stawił się w biurze rekrutacyjnym marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w Lowry Airfield w Denver. Swoją decyzję chciał skonsultować z ojcem, ale ten nie odpowiadał na jego listy. Egzaminy wstępne pomyślnie zaliczył, ale żeby stać się kadetem lotnictwa, musiał jeszcze zgłosić się do kwatery głównej 12 Okręgu Marynarki Wojennej w San Francisco i zdać kilka dodatkowych egzaminów. Udało mu się zebrać trochę pieniędzy na podróż i wyruszył do Kalifornii. 11 kwietnia 1943 roku przekazał matce wiadomość, że został kadetem lotnictwa. W 1943 roku marynarka wojenna osiągnęła nadmiar rekrutów, ale aby zatrzymać przyszłych pilotów, stworzono program V-12 Navy College Training Program, w którym nowi kadeci kończyliby szkoły średnie, a później byliby kierowani już na konkretne szkolenia. Tak było również ze Scottem Carpenterem. Po ukończeniu szkoły średniej skierowany został do Colorado College w Colorado Springs. Zanim jednak tam trafił, w listopadzie 1943 roku wrócił na chwilę do Boulder. Dostał też od ojca zegarek za ukończenie szkoły. Scottowi jednak marzył się samochód. Ojciec nie chciał się zgodzić na taki wydatek. Sprzedał więc swój klarnet, a na resztę zarobił dorywczą pracą. Tego lata jeździł po całej okolicy Fordem V8 z 1934 roku. Po 3 semestrach nauki w Colorado College skierowano go na szkolenie przygotowujące w St. Mary's College of California w Moraga. Tam doczekał 20 urodzin. W połowie 1945 roku wysłano go do Ottumwa w stanie Iowa, gdzie mieściła się jedna z 16 szkół szkolenia lotniczego marynarki wojennej. W nowym miejscu wylatał 8 godzin na dwupłatowcu Stearman N2S, który wówczas był standardowym samolotem szkoleniowym w marynarce wojennej lat 30. Podczas tego właśnie szkolenia II wojna światowa dobiegła końca i został zwolniony ze służby jeszcze we wrześniu 1945 roku. Wizja powrotu do domu nie przypadła mu do gustu. Pod wpływem impulsu pojechał odwiedzić ojca do New Jersey. W tym czasie matka została zatrudniona na pół etatu w szpitalnej bibliotece w Boulder Community Hospital. Po powrocie w rodzinne strony zaczął kontynuować przerwaną naukę na University of Colorado w Boulder, studiując inżynierię lotniczą. Przez udział w wojskowym programie V12 zaliczono mu 3 pierwsze semestry. Mógł też jeździć swoim ulubionym Fordem, w którego pakował nieustannie niemałe pieniądze. W piątek 13 września 1946 roku, wracając z kampusu, zasnął za kierownicą i z dużą prędkością zjechał do przydrożnego rowu, lądując do góry nogami. Po odzyskaniu przytomności wyczołgał się resztką sił na drogę, gdzie przejeżdżające małżeństwo zabrało go do szpitala. Cudem uniknął śmierci. Miał złamane żebra, zapadnięte płuco, złamaną stopę, rany cięte na ciele oraz prawie oskalpowaną głowę. Utracił też sporo krwi. Na studiach poznał Renę, przyszłą żonę. Zbliżył ich do siebie podobny los. Oboje mieli chore matki i wychowywali się bez ojców. Po 2 latach od jego wypadku pobrali się w kościele episkopalnym St. John's i wynajęli domek poza miastem. Scott jeszcze studiował. Renée natomiast pracowała w księgarni, zarabiając $42 miesięcznie. Dodatkowo co miesiąc Scott otrzymywał czek od ojca na $75. Tak więc pieniędzy starczało na skromne życie.
Ojciec chciał, aby po skończeniu studiów syn pracował w firmie ubezpieczeniowej New York Life, ale jego ciągnęło do lotnictwa. Pod koniec wiosny miasto zostało zasypane śniegiem, który kilka dni później zaczął topnieć. Wezbrana w rzece woda zniszczyła jedyny most w mieście. Na domiar złego, dokładnie w tym dniu miał właśnie przystąpić do obowiązkowego egzaminu. Nie dotarł, a więc cały kurs trzeba było powtarzać, choć nigdy tego nie zrobił. W tym czasie przyszła odpowiedź z marynarki wojennej, do której wcześniej wysłał zgłoszenie. Wojsko chce mu płacić za latanie. Pożyczył więc $500 od teścia i wyruszył na Florydę do Pensacoli. 31 października 1949 roku stawił się w Pensacola Naval Air Station. Szkolenie zaczął od wtajemniczenia w arkany nawigacji astronomicznej, rozpoznawania samolotów i łączności radiowej. Później pojawiły się tematy z zasad lotu, historii marynarki wojennej oraz budowy silników tłokowych. Naziemne szkolenie ukończył 6 marca 1950 roku. Potem przyszedł czas na rozpoczęcie podstawowego szkolenia lotniczego, które odbyło się w Naval Air Station Whiting Field na samolotach SN-1. Były to obowiązujące przez długie lata samoloty szkoleniowe. Podczas pierwszych lotów zajmował tylne siedzenie, ucząc się podstawowych procedur. Później pojawiły się samodzielne loty, loty nocne, nauka strzelania i akrobacji. Przeniesiono go również do Naval Air Station Corpus Christi w Teksasie, w którym to ukończył zaawansowane szkolenie. Musiał zdecydować się nad dalszym wyborem kariery. W sumie miał 3 opcje. Mógł zostać pilotem myśliwca, mógł latać samolotami patrolowymi lub śmigłowcami. Oczywiście tylko pierwsza opcja gwarantowała największe zaszczyty. Mimo wszystko wybrał opcję numer 2. Dlaczego? No cóż, zbliżał się do 30. W drodze było jego drugie dziecko, a sam dobrze wiedział, jak to jest wychowywać się bez ojca. Nie chciał tego samego dla swoich dzieci. Oczywiście wybór, którego dokonał, prześladował go do końca życia. Nie pomagał również fakt, że podczas szkolenia w Corpus Christi latał starym 4-silnikowym Privateer, czyli zmodyfikowaną wersją B-24 Liberator, najwolniejszym i najbardziej niezgrabnym bombowcem używanym podczas II wojny światowej. Sytuacja poprawiła się dopiero pod koniec szkolenia, gdy przesiadł się na samolot Lockheeda P-2 Neptune. Zaawansowane szkolenie zakończył na początku 1951 roku, a 19 kwietnia otrzymał swoje złote skrzydła. Do piersi przyczepiła mu jego żona Renée. Niestety, idyllę jego życia przerwała śmierć jego najmłodszego 6-miesięcznego syna, który umarł we śnie na skutek śródmiąższowego zapalenia mięśnia sercowego. 17 listopada 1951 roku wraz z żoną zameldował się w bazie Naval Air Station w Barbers Point na Hawajach. Jego przenosiny były konsekwencją sposobu szkolenia pilotów przez marynarkę wojenną. Każdy musiał zaczynać od nawigatora, aby po jakimś czasie móc zająć fotel pilota. W ramach swojej pierwszej misji został wysłany do bazy Naval Air Station Astugi w Japonii. Wspominał, że lecąc nad Japonią widział ogrom spustoszenia, jakie w tym kraju wywołała II wojna światowa. Został przydzielony do eskadry VP-6 zwanej Błękitnymi Rekinami. Ich zadanie polegało na patrolowaniu Morza Żółtego, Morza Japońskiego oraz wspieraniu desantu na Incheon w trwającej wojnie w Korei. W lipcu 1952 roku został przeniesiony do bazy Naval Air Station Kodiak na Wyspach Alueckich, gdzie pozostał do końca wojny koreańskiej. Podczas tej 7-miesięcznej misji wykonywał loty rozpoznawcze łańcucha Wysp Alueckich oraz Wybrzeża Chińskiego i Związku Radzieckiego. Awansował również na prawy fotel drugiego pilota. Misja ta zapadła mu w pamięć jako długi czas rozłąki z rodziną i spartańskimi warunkami, ale został przynajmniej dowódcą samolotu patrolowego. Podczas trzeciej i ostatniej misji został skierowany
do Naval Air Station Agana na wyspie Guam. Scott wspominał, że był to okres wyjątkowo nudny, urozmaicany od czasu do czasu nurkowaniem, łowieniem ryb czy szlajaniem się po barach Mabini. Po 3-letniej służbie wrócił do Barbers Point na Hawajach z nominacją do szkolenia pilotów testowych w Naval Air Station w Patuxent River w stanie Maryland. W 1954 roku tylko 30 pilotów z całego lotnictwa marynarki wojennej mogło spodziewać się takiego zaszczytu. W czerwcu 1954 roku opuszcza Hawaje, aby przenieść się na wschodnie wybrzeże. W ciągu kolejnych 3 lat pobytu w Patuxent River wiele rzeczy w jego życiu się zmieniło, pod względem zawodowym i rodzinnym. Latał wszystkimi samolotami, jakie mogła zaoferować marynarka wojenna, a na świat przyszły 2 kolejne córki. Należał też do tzw. spragnionej 13 ze względu na pewne nawyki. Jego pierwszym samolotem odrzutowym był Cougar, wyprodukowany przez Grumana. Pracował w Patuxent River jako pilot testowy do 1957 roku. Otrzymawszy rozkaz, udał się do Navy General Line School w Monterey w Kalifornii, a później przeniósł się do Air Intelligence School w Waszyngtonie, zgłębiając przez 8 miesięcy arkana wywiadu lotniczego. Po niespodziewanym locie Sputnika 1 prezydent Eisenhower w marcu 1958 roku wezwał Hugh Drydena, dyrektora NACA, na rozmowę dotyczącą powstania nowej, cywilnej agencji rządowej mającej zajmować się pokojowym rozwojem techniki rakietowej. Wystrzelenie Sputnika 2 z psem Łajką nie pozostawiało żadnych złudzeń, że Sowieci chcą wysłać na orbitę człowieka tak szybko jak to możliwe. Mniej więcej w tym samym czasie został mianowany oficerem wywiadu lotniczego na USS Hornet. 26 stycznia 1959 roku dostał rozkaz stawienia się 2 lutego na godzinę 7:00 do Pentagonu. Carpenter cały dzień zachodził w głowę, do czego jest potrzebny Pentagonowi. Czyżby jakiś nowy tajny samolot do przetestowania? Z pomocą przyszła żona René. Właśnie wyczytała w Times, że Stany Zjednoczone zdecydowały się na realizację projektu Mercury, a maszyny firmy IBM w Pentagonie zaczęły wyszukiwać informacji o pilotach sił powietrznych i marynarki wojennej, którzy by do tej misji się nadawali. Pomimo 4 dzieci, Scott znalazł się w pierwszej grupie kandydatów i stawił się na odprawę przeprowadzoną przez admirała Peary. Później przeprowadzono jeszcze 3 spotkania. Poznał na nich pułkownika Johna Glena, który w tym czasie był sławny ze względu na pobicie transkontynentalnego rekordu prędkości przelotu przez całe Stany Zjednoczone. Widywał go również w Patuxent River. Ostatecznie znalazł się wśród grupy 32 ochotników i został wysłany na badania medyczne do kliniki Lovelas w Albuquerque w Nowym Meksyku. Na lotnisku w Albuquerque wylądował 6 marca wraz z kilkoma innymi mężczyznami w mundurach. Rozpoznał 2 oficerów sił powietrznych, Gasa Grissoma i Dicka Slaytona. Badania w klinice trwały 7,5 dnia. Po ich ukończeniu wszyscy zostali przeniesieni do bazy Wright-Patterson, siedziby Aeromedical Research Laboratory. To tu przechodzili męczące testy psychologiczne oraz eksperymenty z wirówkami. 18 ochotników zostało sklasyfikowanych jako wybitni lub polecani. Pozostali zostali sklasyfikowani jako z zastrzeżeniami medycznymi. Ostatecznie zostali wybrani kandydaci z 1., 2., 3., 5., 8., 10. i 15. miejsca. Szczegóły wyboru nigdy nie zostały podane do ogólnej wiadomości. 3 kwietnia 1959 roku Keith Glennan, nowy administrator NASA, zatwierdził kandydatury 7 nowych astronautów. Kilka dni później, 9 kwietnia, za pomocą kamer, świat zobaczył ich na własne oczy. 27 kwietnia cała grupa przybyła do Langley Field w Virginii, aby zabrać się do pracy. Największym zagrożeniem dla astronautów było ponowne wejście kapsuły w atmosferę, ale na drugim miejscu plasowało się wodowanie.
Tak więc cała siódemka trafiła na początek w ręce instruktorów z Navy Seals. Inżynierowie NASA w międzyczasie wyliczyli trajektorię lotu i okazało się, że podczas lotów orbitalnych astronauci, zamiast wodować w Atlantyku, wylądują na obszarze Afryki Zachodniej. W związku z tym skierowano wszystkich do Szkoły Przetrwania Sił Powietrznych w Stead Air Force Base w Nevadzie. Rok 1960 upłynął pod znakiem intensywnych ćwiczeń. Pod koniec roku NASA podjęła decyzję, że pierwszym Amerykaninem w kosmosie będzie John Glenn, albo Gus Grissom, albo Alan Shepard. Ostatecznie wybrano Sheparda, ale komitet doradczy prezydenta oznajmił, że zanim poleci w kosmos pierwszy człowiek, zostanie tam wysłanych 10 szympansów. Na taki obrót sprawy nie zgodził się Robert Gilruth, dyrektor Space Task Group. Komitet doradczy zlecił więc przeprowadzenie testów 100 szympansów na wirówce aż do ich śmierci. Ten pomysł również został odrzucony przez NASA. W międzyczasie, podczas przepychanek między NASA a komitetem doradczym 12 kwietnia 1961 roku w kosmos poleciał pierwszy człowiek, Jurij Gagarin. Później wypadki potoczyły się szybko. 31 stycznia 1961 roku w locie suborbitalnym poleciał szympans Ham. 5 maja również w locie suborbitalnym wzniósł się w kosmos pierwszy Amerykanin, Alan Shepard. 2 miesiące później, 21 lipca, w drugi lot suborbitalny Amerykanina poleciał Gus Grissom. 4 października 1961 roku, ku wielkiemu rozczarowaniu Scotta, Robert Gilruth poinformował wszystkich, że pierwszym Amerykaninem na orbicie będzie John Glenn, a drugim w kolejce Dick Slayton. Scott nie krył swego rozczarowania. Uważał, że podczas testów i treningów radził sobie zdecydowanie lepiej niż Dick. Nie pocieszał go również fakt, że został wyznaczony na zmiennika Glenna, choć do lotu Mercury Atlas VI przygotowywali się razem. W tym czasie 7 żon astronautów zaczęło przygotowania do przeprowadzki do Teksasu. W Houston, dzięki Albertowi Thomasowi, jednemu z członków Izby Reprezentantów, miało powstać nowe centrum lotów załogowych. Historyczny lot Johna Glenna odbył się ostatecznie 20 lutego 1962 roku na nowej rakiecie Atlas. Scott jako Capcom życzył Glennowi szczęśliwego lotu. Pod koniec 1961 roku na przylądek Canaveral przybyła kapsuła numer 18 przeznaczona na lot Slaytona, która miała być oznaczona jako Delta 7. Sam Slayton strasznie grymasił nad liczbą eksperymentów, które musiał wykonać na orbicie. Planiści NASA jednak od dawna planowali, że kolejny lot orbitalny będzie bardziej naukowy. W lutym 1962 roku administrator NASA, James Webb, zadecydował o ponownym rozpatrzeniu stanu zdrowia Dicka Slaytona. Podczas badań medycznych w trakcie naboru astronautów u Slaytona zdiagnozowano arytmię serca podczas treningu na wirówkach. Wtedy po wizycie w szpitalu uznano go za całkowicie zdrowego. Webb wysłał go ponownie na badania, a opinię lekarzy wysłał do 3 najbardziej uznanych kardiologów w kraju. Decyzja była jednoznaczna. Należy odsunąć Slaytona od lotu. Slayton był załamany, a reszta astronautów zszokowana. Na osłodę uczyniono Dicka koordynatorem działań astronautów, czyli był odpowiedzialny za wybór załóg i przydział lotów. 16 marca Scott został wezwany do Roberta Gilrutha. Dyrektor zadaniowy oznajmił Carpenterowi, że to on zastąpi Slaytona przez to, że brał udział wraz z Glennem w treningach. Dlatego to właśnie on najlepiej ze wszystkich nadawał się na zastępcę, nawet pomimo tego, że zmiennikiem Slaytona był Walter Schirra. Misja Carpentera miała być bardziej zaawansowana niż Glenna. Pierwotnie zaplanowany na kwiecień start misji Mercury Atlas VII został przełożony najpierw z powodu ćwiczeń marynarki wojennej na Atlantyku, a później z powodu złej pogody. W dniu startu, czyli 24 maja, Scott wstał o 1:15 w nocy. Zjadł na śniadanie stek, jajka, tosty
i wypił szklankę soku pomarańczowego. Przed samym startem połączył się telefonicznie z żoną, która jako pierwsza w historii miała z 4 dzieci oglądać start swojego męża. Rakieta wystartowała chwilę po 7:45. Start okazał się łagodniejszy niż się spodziewał. Po 5 minutach i 9 sekundach zameldował, że jest w stanie nieważkości. W 16 minucie lotu zauważył jednak, że wskaźniki pochylenia kapsuły nie zgadzają się z widokiem horyzontu za iluminatorem. Tak jak w przypadku lotu Glena nad Australią, mieszkańcy Perth włączyli światła w domach, aby dodać otuchy Carpenterowi. Ale tym razem niebo było pochmurne i nie mógł nacieszyć oczu tym niezwykłym widokiem. Po pierwszej orbicie pozostało mu 69% paliwa. Silniki kontrolujące położenie statku nadmiernie zużywały paliwo, nawet wtedy, gdy działały automatycznie. Jak się później okazało, winę za to ponosił skaner horyzontu. Jeszcze podczas wykonywania pierwszej orbity dokonał pomiaru ciśnienia krwi oraz zrobił zdjęcia horyzontu, które dokumentowały poświatę ziemskiej atmosfery. Eksperyment miał na celu lepsze zrozumienie tego zjawiska oraz analizę jego wpływu na obserwacje astronomiczne i komunikację radiową. Szczególną uwagę zwrócił na intensywność oraz kolor świecenia, a także jego zmiany w zależności od ustawienia kapsuły. Zjawisko to opisał później jako słabą zielonkawą poświatę widoczną tuż nad horyzontem. Airglow występuje w różnych długościach fal i jest spowodowany rozpadem cząstek tlenu O2 i azotu N2, wzbudzonych przez promieniowanie ultrafioletowe. Eksperyment miał ważne znaczenie dla przyszłych misji, ponieważ określenie jasności i struktury warstw poświaty miało być istotne dla przygotowania systemów optycznych dla astronautów i rozwoju satelitów obserwacyjnych. Najbardziej tajemniczym eksperymentem ze wszystkich przeprowadzonych podczas lotu była obserwacja tzw. świetlików, które po raz pierwszy zaobserwował i zgłosił John Glenn w poprzedniej misji Mercury Atlas 6. Zauważył on wówczas latające wokół kapsuły małe jasne cząsteczki. Tak więc Carpenter otrzymał zadanie próby identyfikacji tych podejrzanych obiektów. Szybko okazało się, że owe tajemnicze świetliki, o których powstało tak wiele teorii spiskowych, są niczym innym jak kryształkami lodu, które pochodziły z powierzchni kapsuły. Trzeba pamiętać, że podczas lotu przez atmosferę na powierzchni statku kondensuje się wilgoć i powstaje szron. Dodatkowo należy tu uwzględnić pozostałości gazów z systemów kontroli termicznej i napędowej. Jak do tego doszli? Carpenter najzwyczajniej w świecie poruszał kapsułą, co powodowało odrywanie się kolejnych świetlików. Dość niezwykłym eksperymentem był również eksperyment z balonem na uwięzi. Miał średnicę około 76 cm i był przymocowany do kapsuły 30-metrową linką. Dodatkowo był podzielony na 5 różnokolorowych sekcji. Balon został wypuszczony dopiero w trakcie lotu orbitalnego w celu zbadania oporu aerodynamicznego w górnych warstwach atmosfery. Chodziło również o sprawdzenie widoczności różnych kolorów w różnych warunkach oświetleniowych. Inżynierów NASA ciekawił także wpływ środowiska kosmicznego na cienkie materiały, to znaczy jak powłoka balonu reaguje na promieniowanie słoneczne oraz próżnię. Niestety, nie obyło się bez pewnych kłopotów. Balon nie wypełnił się całkowicie oraz pojawiły się problemy z linką. Mimo tych problemów technicznych stwierdzono, że eksperyment dostarczył cennych informacji, które wykorzystano w późniejszych misjach z użyciem rozszerzalnych struktur. Podczas wykonywania drugiej orbity sfotografował kilka formacji chmur nad Ziemią. Zdjęcia nie miały na celu utrwalenia pięknych widoków z kosmosu, ale stanowiły pierwsze badania meteorologiczne z orbity. Chmury są kluczowym elementem systemu klimatycznego na Ziemi, a obserwacje z orbity pozwalają lepiej poznać ich układ i ruchy. Chciano również sprawdzić, czy na podstawie danych z kosmosu można wspomagać prognozy pogody. Carpenter był pierwszym astronautą, który wykonał zdjęcia z kosmosu, dzięki czemu można było ocenić trudności związane z fotografowaniem w mikrograwitacji.
takie jak stabilizacja obrazu, ekspozycja i wpływ światła słonecznego. W międzyczasie dokonał kolejnego pomiaru ciśnienia krwi i skosztował kilku przysmaków firmy Pillsbury, przechodząc tym samym do historii jako pierwszy człowiek jedzący w kosmosie. Poza walką z utrzymaniem prawidłowego nachylenia kapsuły, mierzył się jeszcze ze zbyt wysoką temperaturą w skafandrze i zbyt wysoką wilgotnością. Jak wspominał po locie, pot z czoła zalewał mu oczy. Podczas drugiej orbity wykonał jeszcze eksperyment dotyczący zachowania się cieczy w stanie nieważkości. Na pokładzie Aurory 7 miał kilka pojemników z różnymi cieczami. Potrząsał więc nimi, obserwując, czy unoszą się swobodnie, czy tworzą krople, czy przylegają do ścianek i czy można kierować ich ruchem. Sprawdził również, czy astronauta może łatwo pić płyny. Wszystkie te działania wykazały, że ciecze w kosmosie zachowują się inaczej niż na Ziemi. Odkrycia te były kluczowe dla rozwoju technologii umożliwiających picie płynów w przestrzeni kosmicznej oraz konstrukcji zbiorników paliwowych dla przyszłych statków kosmicznych. Również podczas wykonywania drugiej orbity zauważono, że wskaźniki paliwa w systemach sterowania wykazują wyraźne zwiększenie zużycia paliwa niż podczas wcześniejszych lotów testowych. Pod koniec tego okrążenia poziom paliwa spadł do około 40%. Zaniepokojeni oficjele NASA wydali instrukcję oszczędzania paliwa, ale Carpenter nadal prowadził eksperymenty naukowe, co skutkowało dodatkowymi manewrami sterującymi. Tuż przed wejściem w atmosferę okazało się ku przerażeniu wszystkich, że system kontroli wysokości i stabilizacji nie działa prawidłowo. Musiał więc ustawić kapsułę za pomocą widoku przez okno oraz peryskopu. Wskaźniki położenia pokazywały błędne wartości, ale Scottowi zależało na tym, aby były one przede wszystkim stabilne. Udało mu się nachylić kapsułę pod w miarę dobrym kątem, choć trochę za płasko, co skutkowało dłuższym przejściem przez atmosferę. Jedynie co niepokoiło Scotta, to duże oscylacje kapsuły podczas przelotu przez atmosferę oraz od czasu do czasu pojawiające się zielone płomienie, czego żaden astronauta wcześniej nie obserwował. Oscylacje ustabilizował dopiero pierwszy spadochron hamujący. Ze względu na 3-sekundowe opóźnienie w odpaleniu silników hamujących minął miejsce lądowania o około 400 km. Po wodowaniu w kapsule zaczęła zbierać się woda, więc postanowił wyjść na zewnątrz i usiąść na jej szczycie. Po chwili jednak rozłożył tratwę ratunkową i uruchomił latarnię. Samoloty ratunkowe US Navy rozpoczęły natychmiast poszukiwania kapsuły, ale dopiero po 40 minutach został namierzony. Ostatecznie przetransportowano go na pokład okrętu USS Intrepid godzinę po wodowaniu przez śmigłowiec wojskowy. Krótkie badanie na okręcie wykazało, że jest w dobrym zdrowiu, choć trochę odwodniony. Podczas lotu stracił na wadze około 3,5 kg. Misja zakończyła się sukcesem, ale ze względu na zbagatelizowanie przez Carpentera problemu z ustawieniem kapsuły i utraty dużej ilości paliwa, dyrektor lotu Christopher Kraft w złości obiecał, że Carpenter nigdy już nie poleci w kosmos. I tak się stało. Wiele lat później Carpenter odrzucał te zarzuty, twierdząc, że problem z żyroskopami nie został zauważony przez inżynierów jeszcze przed lotem, a więc nie może za to ponosić odpowiedzialności. 2 dni po powrocie na Ziemię jego rodzinne miasto Boulder zorganizowało największą paradę w historii miasta, ogłaszając ten dzień dniem Scotta Carpentera. Po kilku dniach tradycyjnie został zaproszony przez prezydenta do Białego Domu, a w Nowym Jorku w ratuszu otrzymał Medal of Honor. W ceremonii uczestniczyli byli prezydenci Harry Truman i Herbert Hoover. Carpenter z rodziną przybył do Houston 4 lipca 1962 roku wraz z 6 pozostałymi rodzinami astronautów z projektu Mercury, a w październiku zamieszkał w swoim nowym domu.
Przez resztę roku podróżował po kraju, głównie promując agencję kosmiczną. W październiku 1962 roku został Capcomem Wally'ego Shiry, a w 1963 roku Capcomem Gordona Coopera. Była to ostatnia misja projektu Mercury. Podczas wręczania Cooperowi medalu Carpenter miał okazję jeszcze raz odwiedzić Biały Dom. Wraz z sukcesem projektu Mercury program Gemini i Apollo nabierały kształtu. We wrześniu 1962 roku korpus astronautów został rozszerzony o 9 nowych śmiałków. Rok później liczba astronautów zwiększyła się do 30. Zaczęły się szkolenia geologiczne i survivalowe w dżungli i na pustyni, które miały przygotować astronautów do projektu Apollo. Każdy musiał też przejść w bazie Pensacola 25 godzin szkolenia na śmigłowcach, które na tym etapie miały symulować lądowniki księżycowe. Poza tym spędzali czas na analizie przyrządów kapsuły Gemini. Przydzielono go w tym czasie do pracy z Buzzem Aldrinem i Neilem Armstrongiem. Na początku 1964 roku Dick Slayton rozesłał ankietę z pytaniem, który z astronautów chce wziąć udział w misji Gemini. Ku zaskoczeniu wielu, Carpenter odpowiedział, że nie jest zainteresowany. Po odrzuceniu przydziału do lotu w Gemini, Scott dowiedział się, że słynny francuski oceanograf Jacques Cousteau ma wygłosić publiczny wykład w MIT. Wiele o nim słyszał i czytał. Przyszedł mu do głowy pomysł, że nurkowanie w głębinach może mieć wiele cech wspólnych z lotem małą kapsułą na orbicie Ziemi. Zdecydował, że spyta się go, czy nie znalazłoby się miejsce w jego zespole nurków. Dostał również zielone światło od Boba Gilruta. Po wykładzie obaj panowie spotkali się i długo rozmawiali. Do grupy francuskiego naukowca jednak nie dołączył, przede wszystkim ze względu na brak znajomości języka francuskiego, ale dowiedział się również od Cousteau, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych miała swój własny program badań głębinowych o nazwie SEALAB. Postanowił spróbować. Po wielu dyskusjach z kapitanem George'em Bondem w Waszyngtonie, a następnie z Gilrutem w Houston, Scott ponownie został wypożyczony przez marynarkę wojenną. Na wiosnę 1964 roku stawił się w Panama City na Florydzie, aby wziąć udział w SEALAB-1, eksperymencie dotyczącym długotrwałego przebywania pod wodą. W skład załogi wchodzili jeszcze Bob Bart, Tiger Manning, Lester Anderson i Bob Thompson. W lipcu 1964 roku cała grupa udała się na Bermudy na ćwiczenia szkoleniowe. W pobliżu Plantagenet Bank mogli nurkować na głębokości 60 metrów. W ramach ćwiczeń wykonał kilka nurkowań, ale ostatecznie nie wziął udziału w misji ze względu na wypadek motocyklowy, w wyniku którego musiał przejść skomplikowaną operację prawego ramienia. Pomimo interwencji chirurgicznej nigdy już nie uzyskał pełnej sprawności w tym ramieniu. W lecie 1965 roku rozpoczęła się misja SEALAB-2. Wszyscy uczestnicy wraz z Carpenterem zgłosili się do Hunters Point Naval Shipyard, aby poznać nowy habitat. Pod koniec sierpnia habitat został opuszczony na głębokość 62 metrów niedaleko Loyola w południowej Kalifornii, a pierwszymi mieszkańcami zostali Wilbur Eaton i Scott Carpenter. Ciekawostką był fakt, że podczas ostatniego dnia misji Gemini 5 Gordo Cooper i Pete Conrad połączyli się z Carpenterem na krótką rozmowę. Z habitatem połączył się również prezydent Johnson. Jak podsumowano później, rozmowa przebiegła znakomicie. Prezydent nie zrozumiał ani słowa z tego, co mówił Scott. Still in his helium voice, with his commander-in-chief. Scott, do you read me all right? Yes, sir, Mr. President. So you're loud and clear. How news? Fine. Well, Scott, I'm mighty glad to hear from you. You've convinced me and all the nation that whether you're going up or down, you have the courage and the skill to do a fine job. Well, thank you very much. There were a lot of other people who demonstrated the same kind of courage. It's a great crew out here, and we're all very honored and pleased that you saw fit to call us and let us know that we were... Wynikało to z tego, że na tych głębokościach stosuje się mieszankę 85% helu, 11% azotu i 4% tlenu. Scott przebywał w habitacie rekordowy czas 28 dni. Po skończeniu projektu SEALAB-2 Carpenter wrócił do NASA
jako asystent wykonawczy dyrektora w Manned Space Center w Houston i lobbował za włączeniem do treningu astronautów nurkowania pod wodą. 3 sierpnia 1967 roku zrezygnował z pracy w NASA. Sprzedał dom, który sąsiadował z domem Glena i wraz z rodziną przeprowadził się do Bethesdy w stanie Maryland. Został dyrektorem operacyjnym w misji SEALAB 3, ale jeszcze przed misją Scott rozwiódł się z żoną. Ona rzuciła się w wir pracy przy kampanii prezydenckiej Roberta Kennedy'ego i przeprowadziła się z dziećmi do Waszyngtonu. W 1969 roku u Scotta i jednego z kolegów zdiagnozowano martwicę naczyniową w kolanach spowodowaną nurkowaniem głębinowym. Nie mógł już latać w kosmos ani nurkować. Przeszedł więc na emeryturę w randze komandora. Po przejściu na emeryturę został konsultantem sprzętu nurkowego oraz w kwestiach misji kosmicznych i oceanograficznych dla przemysłu filmowego. Wraz z pozostałymi astronautami projektu Mercury założył fundację stypendialną astronautów dla uzdolnionych studentów nauk ścisłych i inżynierii. Występował również w kilku reklamach, np. Nintendo czy Atari. W 1972 roku poślubił drugą żonę, córkę producenta filmowego Hala Roacha, a związek ten dał mu 2 synów, Matta i Nicka. W 1986 roku rozwiódł się i wrócił do Colorado. Rok później, w wieku 60 lat, ożenił się po raz 3. W 1988 roku na świat przyszedł jego kolejny syn, Zachary. Niestety, związek ten przetrwał tylko kilka lat. W 1999 roku, w wieku 74 lat, poślubił swoją 4. i ostatnią żonę. W sumie miał 8 dzieci. W 2008 roku wraz z Buzzem Aldrinem i prezydentem George'em Bushem wziął udział w uroczystościach ponownego otwarcia muzeum USS Intrepid, okrętu którego helikopter odzyskał kapsułę Aurora 7. W 2012 roku wraz z Johnem Glennem wziął udział w uroczystościach 50-lecia lotu Glena w kosmos. We wrześniu 2013 roku doznał udaru mózgu i został hospitalizowany w Swedish Medical Center w Denver, a następnie przeniesiony do hospicjum. Zmarł 10 października 2013 roku w wieku 88 lat. W nabożeństwie pogrzebowym udział wzięło wielu astronautów, w tym John Glenn, Gene Cernan, Charles Duke, David Scott, Jack Schmitt i Rusty Schweickart. Jego szczątki zostały skremowane i pochowane na rodzinnym ranczu w pobliżu Steamboat Springs w Colorado.